Siema, to znowu ja, Dawid Godziek. Mamy kolejny odcinek How To, a w tym odcinku pokażę wam, jak ładnie poruszać się po pump tracku, jak pompować. Skoro mamy tyle torów pump track w Polsce teraz, między innymi za sprawą BT Projekt, to czemu by nie wykorzystać ich jak najbardziej. Pokażę wam jakieś pomysły na triki, jakieś stylowe myki i będzie fajnie. Pierwsza rzecz, żeby dobrze pompować muldy, to podczas najeżdżania na nią rower podciągasz do siebie, tak żeby jak najmniej dotykał ziemi. Wtedy nie wytracasz tak prędkości, a tylko jak miniesz wierzchołek, to prostujesz kończyny, żeby jak najmocniej wcisnąć się znowu w ziemię, to dodaje ci prędkości. Więc jedziemy, podciągamy rower jak najmocniej i teraz z całej siły wciskamy i przednie koło i później tylne. Jak najmocniej podciągasz wszystko i teraz dociskasz to przejście jak najmocniej nogami, żeby uzyskać prędkość. Tu z kolei mamy podwójną muldę. Taką najlepiej przejechać na manualu po środku, żeby uzyskać lepszą prędkość, albo ją przeskoczyć, ale na razie pokażę wam, jak zrobić manual. Klucz w tym, żeby jak najmocniej pracować rękami i nogami, podjeżdżając na muldę, mega podciągać rower do siebie, a następnie wciskać na zjeździe i wykorzystywać przejście muldy, żeby się rozpędzać. Jeszcze jest taka opcja, że twoja głowa powinna zachowywać się jak żyroskop, czyli, jeśli dobrze mówię, to głowa ciągle jest w jednym miejscu, na jednej płaszczyźnie sobie leci, a ty pracujesz tylko rękami i rowerem na tym pump tracku i wtedy jest ideolo. Podwójne muldy są o tyle fajne, że możesz ją przejechać na 3 sposoby, czyli albo dociskając po kolei, albo zrobić manuala przez środek, albo przelecieć nad muldami, jeśli czujesz się na siłach. Pro racingowcem nie jestem, ale myślę, że podstawy, jak w bandzie się zachować, znam. Więc zewnętrzna noga idzie w dół, zewnętrzny pedał, a wewnętrzna noga odchylona jest tak jakby do środka bandy i wtedy i na wejściu, i na wyjściu z bandy możesz docisnąć w nią, żeby uzyskać trochę jeszcze więcej prędkości. Pamiętajcie, że bandy są różne mają nachylenia, więc starajcie się utrzymać kąt między rowerem a podłożem bandy 90 stopni. O, tak. Wtedy ani nie ześlizgniesz z tej bandy, ani cię nie wyrzuci w drugą stronę, nie przewrócisz się do środka. Więc lecisz tak, jak banda cię prowadzi, pod kątem 90, będzie cacy. Porozmawiajmy teraz o triczkach i myczkach. Takie muldy możecie przejechać albo przeskoczyć na różne sposoby. Na przykład kiedy Szymon w How To wcześniejszym pokazywał wam whipa, tutaj możecie swoje początki zacząć i zobaczyć swoje granice i w jedną stronę, i w drugą. Takie lekkie whipki mega pomogą wam wyczuć rower i zobaczyć, jak to jest właśnie przeskakiwać takie małe transferki. Można robić też jakieś małe slajdy na większych muldach. Zaraz wam to wszystko pokażę. Coraz częściej na pump trackach zdarzają się teraz takie boksy, czyli małe hopki do przeskoczenia. Można to wykorzystać też na różne sposoby, można to przejechać, przeskoczyć, więc pokażę wam kilka opcji. Wiadomo, że mogłem coś w moich radach przekręcić, bo każdy ma swój sposób jazdy, więc pewnie będziecie mnie poprawiać w komentarzach, ale to są moje rady, więc jak chcecie, to wykorzystajcie.
a jak nie chcecie, to też je wykorzystajcie, bo są najlepsze.